Wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie ciepło witam rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, bo to właśnie dla nich dzisiaj się spotykamy i dla nich jest to dzisiejsze spotkanie przygotowane, do nich jak najbardziej skierowane. A tematem dzisiejszych pogaduch, moi drodzy, jest zmęczenie autyzmem, które prowadzi do wypalenia rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Bardzo trudny temat, wbrew pozorom, ale jeszcze co gorsza, bardzo często pomijany. Zapominamy w całej tej machinie terapeutyczno-wspierającej dziecko ze spektrum o ważnym elemencie całej tej terapii, brzydko powiedziałam elemencie, ale takim ogniwie, który łączy dziecko, terapeutę, dziecko, szkołę, dziecko i wszelkie różne oddziaływania, jakimi są właśnie rodzice. Mnóstwo takich oddziaływań, wsparcia jest skierowanych właśnie do dzieciaków i one naprawdę już mogą być fenomenalnie zaopiekowane, natomiast cały czas gdzieś nieszczelne jest to ogniwo wspierające rodziców. I to właśnie dzisiaj to spotkanie skierowane do nich głównie, aby pokazać, jak ważne jest to, żeby szanować rodziców dzieci ze spektrum, ale przede wszystkim, aby dać im nadzieję na to, że oni także są bardzo ważni i są ludzie, którzy o nich po prostu nie zapominają. Wiedzą, że właśnie ci rodzice wykazują nie dość, że bardzo dużo wysiłku w całym tym cyklu wspierającym dzieciaki, to także muszą pamiętać o sobie. I to właśnie głównie o tym dzisiaj sobie, moi drodzy, powiemy. Takie na początku takie bardzo charakterystyczne niestety jeszcze nadal stwierdzenie. Podejrzewam, że większość z Was spotkała się przynajmniej jak nie bezpośrednio, to w jakichś opiniach czy w jakichś stwierdzeniach znajomych. Moi drodzy, w naszym społeczeństwie nadal niestety panuje taki schematyzm i taka stereotypia, w cudzysłowie oczywiście, dotycząca dzieci ze spektrum autyzmu. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy widzimy dzieci z widoczną niepełnosprawnością, czy to z zespołem Downa, czy z niepełnosprawnością fizyczną, czy jakąkolwiek inną widocznym deficytem, to te dzieciaki wzbudzają w otoczeniu i w społeczeństwie taką bardzo silną empatię, takie współczucie, takie współodczuwanie z rodzicami, jakim jest bardzo ciężko i trudno. Jednak te pozornie zdrowe dzieci, one oczywiście jakby na bark tych różnych odmienności zrzuca się to, że jest to związane z tą niepełnosprawnością. W przypadku dzieciaków, którzy na pozór wyglądają na zdrowe, tak jak właśnie dzieci w spektrum autyzmu, a zachowujące się absolutnie nietypowo, w mniemaniu niektórych dziwnie, dziwacznie, albo wręcz agresywnie czy nadpobudliwie, te dzieciaki wzbudzają w otoczeniu i w społeczeństwie złość i irytację. Ludzie się przyglądają, patrzą raz na dziecko, raz na opiekuna i z tyłu głowy, a czasami nawet z przodu jamy ustnej wychodzi stwierdzenie: ale on jest niegrzeczny, ale on jest niewychowany. I jeszcze wiele innych epitetów może się posypać. Postrzegamy te dzieciaki właśnie z tą niewidoczną niepełnosprawnością jako niewychowane, a rodziców jako współwinnych tego, że te dzieci zachowują się tak, a nie inaczej. Drodzy Państwo, ktoś powie: nie, to niemożliwe. Zapewniam Państwa, że tak jest, że nadal społeczeństwo ma ogromną trudność z tym, aby zaakceptować, to po pierwsze, dzieci ze spektrum autyzmu. Zawsze doszukują się tego, że rodzice są pobłażliwi, a dzieciaki zwyczajnie robią, co chcą. Stąd, drodzy Państwo, naprawdę warto czasami wstrzymać się ze swoimi opiniami, jak nie mamy pojęcia, na kogo patrzymy i z czym mamy do czynienia. Bo jak mój mąż ciągle mi powtarza, milczenie jest złotem. I właściwie na tym moglibyśmy zakończyć omawianie tego slajdu. Niemniej jednak mam jeszcze dla Was kilka informacji, które chciałabym Wam przekazać. Moi drodzy, na autyzm, a właściwie na dzieciaki, na młodzież, na osoby dorosłe ze spektrum autyzmu musimy patrzeć sercem, bo oczy mogą przegapić bardzo wiele ważnych rzeczy.
Postrzegając tylko ludzi z jakimiś deficytami przez wzrok, niestety nie doszukujemy się całego dna, całego sensu ich osobowości i ich tożsamości, a tym samym ich nie doceniamy i krzywdzimy, dlatego że błędnie i niewłaściwie ich oceniamy. Więc zawsze zalecam, drodzy Państwo, taką wstrzemięźliwość, ale przede wszystkim, aby spróbować tak bardzo wszechstronnie, holistycznie popatrzeć zarówno na dziecko, jak i na tą rodzinę, a nie od razu oceniać i wystawiać swoją opinię albo jakiś wyrok. Zawsze, moi drodzy, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Wiele, wiele lat temu to stwierdzenie się gdzieś pojawiło i do dnia dzisiejszego jest absolutnie jakby takie miarodajne i wskazuje to, co rzeczywiście dzieje się w naszym w otoczeniu, w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie. W kontekście dzieci ze spektrum autyzmu, drodzy Państwo, jest absolutnie tak samo. W zależności od tego, jaką pozycję, jaką rolę przyjmujemy względem dziecka czy nastolatka ze spektrum autyzmu, różnie będziemy ten autyzm interpretować, ale również będziemy go inaczej odbierać czy oddziaływać na dziecko. Z drugiej strony, ten sam autyzm na każdego z nas, w zależności od tego, z którego punktu patrzymy na te dzieciaki, będzie wpływał także na nas, jako nauczycieli, koleżanki, być może rodzin ze spektrum autyzmu, w których są dzieci, sąsiadki, czy z punktu widzenia osoby absolutnie anonimowej. I drodzy Państwo, pozwólcie, że dosłownie chwileczkę poświęcę po kilka zdań na temat wszystkich tych osób, które z różnego punktu obserwują albo mają kontakt właśnie ze spektrum autyzmu. Są nauczyciele i znowu, drodzy Państwo, żadnej z tych grup społecznych, o których teraz sobie będziemy mówić, nie wolno generalizować. To znaczy, że nie można powiedzieć, że wszyscy nauczyciele są absolutnie negatywnie nastawieni do dzieciaków w spektrum autyzmu. Absolutnie tak nie jest. Mamy znakomitą grupę pedagogów, którzy nie dość, że non-stop się dokształcają na własny koszt, jeżdżą od miasta do miasta, żeby zdobywać wiedzę, uczęszczają na różnego typu webinary po to, aby się dokształcać, aby lepiej rozumieć te swoje dzieciaki, z którymi pracują. Mamy oczywiście też taką grupę nauczycieli, którzy uważają, że wszystko wiedzą, bo w swojej pracy pedagogicznej spotkali dwójkę albo piątkę dzieci ze spektrum i uważają, że ich praca pedagogiczna już jest tak wystarczająca do tego, aby radzić sobie z takimi dziećmi, że nie potrzebują się dokształcać. I znowu, ilu nauczycieli, tyle różnych przypadków można by było omawiać. Ja zawsze mówię, drodzy Państwo, że na drodze dziecko, rodzic, szkoła, terapeuta powinna być jedność. Jak tego nie ma, nie będzie też właściwego oddziaływania na dziecko. I znowu, drodzy Państwo, musimy mieć świadomość tego, że nawet jeżeli nauczyciel bardzo by chciałby właściwie gwiazdkę z nieba dać temu naszemu dzieciakowi, uczniowi w spektrum autyzmu, tutaj głównie mówię o szkołach ogólnodostępnych, to niestety czasami system, który jest jakby daleki od takiego marzenia rodziców i dzieci ze spektrum, niestety nie jest w stanie pokonać pewnych barier, które narzucane są z góry, bo nie ma pieniędzy rzekomo, bo przecież nauczyciel współorganizujący to może być tylko 2 dni w tygodniu, bo na więcej szkoły nie stać, bo nie ma odpowiedniego wsparcia, nie ma asystenta dodatkowego w klasie i milion jeszcze różnych rzeczy. W związku z tym nauczyciel mający w klasie 20 parę dzieciaków, z których 5 albo 6 wymaga szczególnej uwagi, bo albo jest dziecko z zaburzeniami sensorycznymi niestwierdzonymi przecież, albo jest właśnie dziecko ze spektrum autyzmu, czy jeszcze innymi deficytami i każde z tych dzieci wymaga dodatkowego wsparcia czy uwagi, a nauczyciel jest jeden sam na nich wszystkich. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że ci nauczyciele też mają ogrom pracy, nie tylko papierkowej, nie tylko tej z uczniami, ale ogólną organizacją, żeby pogodzić to wszystko i dać jak najwięcej z siebie każdemu z tych dzieciaków.
Jasna sprawa jest taka, że w momencie, kiedy rodzic przychodzi po odbiór dziecka do szkoły i dzień w dzień, notorycznie, poniedziałek, wtorek, środa, słyszy, bo Kuba był niegrzeczny, bo Kuba przeszkadzał, bo Kuba taki, bo Kuba wsiaki, rzeczywiście mogą ręce opadać. I to niestety świadczy o tym, że nauczyciel, który bez przerwy, dzień w dzień zgłasza takie uwagi, jest po prostu nieudolny. To znaczy nie ma albo mechanizmu, który mógłby wykorzystać do pracy z takim dzieckiem, albo zupełnie nie rozumie trudności tego dziecka. To tyle, jeśli chodzi o kwestie, drodzy Państwo, nauczycieli. Tak jak powiedziałam, są wspaniali pedagodzy, którzy naprawdę są całym sercem otwarci na takie dzieciaki i im szczególnie bardzo dziękuję za wsparcie i rodziców, i właśnie samych dzieci. Z drugiej strony możemy być, drodzy Państwo, koleżanką, kolegą mamy dziecka ze spektrum autyzmu, przyjaciółką może, która dopóki nie przyszło na świat dziecko, albo nawet jak było malutkie i jeszcze nie było wiadomo, co z dzieckiem jest, to chętnie dzwoniła, przychodziła, odwiedzała, proponowała wspólne wyjście do kawiarni na jakąś kawkę, ale z czasem, kiedy zachowanie dziecka zaczyna się pogarszać, zachowanie dziecka zaczyna być trudne, być może niezrozumiałe, koleżanka zaczyna rakiem się wycofywać, tak? Urywają się telefony, zaczynają być coraz rzadsze, koleżanka nagle już nie pyta, czy może w czymś pomóc, a może gdzieś wspólnie wyjdziemy. Nagle ta więź się e, jakby zanika. Dlaczego tak jest? Wynika to stąd, drodzy Państwo, że niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, czy powinni wspierać, czy powinni powiedzieć, ej, weź przestań, przecież jemu nic nie jest, nie wymyślaj, a być może jest to dla tej osoby zwyczajnie nie do zaakceptowania, bo psychicznie nie radzi sobie z tym, że dziecko na przykład cały czas i kręci się jeszcze do tego w kółko, albo macha rękoma, a być może jest agresywne. Więc też musimy mieć to na uwadze, tak? Jak zachowuje się nasze dziecko, ale też, że ta moja ulubiona koleżanka, najlepsza przyjaciółka, może w jakiś sposób nie radzić sobie z pewnymi zachowaniami mojego dziecka, stąd zrywa się kontakt. Jestem też sąsiadką czasami rodziny, w której jest dziecko ze spektrum. Z jednej strony ciągle patrzę na rodziców, co oni temu dzieciakowi robią w domu, że on ciągle krzyczy. Z drugiej strony widzę, że mama ciągle go albo szarpie, albo go gdzieś na siłę ciągnie, albo bez przerwy gdzieś to dziecko ucieka z tego domu, nie wiadomo czemu. Więc sąsiadka podejrzewa, że jakiś dramat w domu się dzieje, albo rodzice są nieudolni i biedne dziecko. Z drugiej strony patrzy się, jacy ci rodzice są nieporadni i ten dzieciak robi w ogóle z nimi co chce, tak? Więc znowu, drodzy Państwo, punkt widzenia od punktu siedzenia, gdzie zza ściany może to zupełnie inaczej wyglądać niż w rzeczywistości. I wreszcie osoba absolutnie anonimowa, która nie ma bladego pojęcia, jak ma na imię dziecko, jak ma na imię mama, gdzie mieszkają, ale od czasu do czasu może ich spotyka w markecie, może ich spotyka na placu zabaw i nagle co? Nagle dziecko macha rękami, kręci się, krzyczy, być może kogoś popycha, wpada na inne dziecko, więc ta anonimowa osoba, która być może jest ze swoim dzieckiem na placu zabaw, nagle jakby łapie swoje dziecko i ucieka natychmiast z tego placu zabaw, bo jeszcze nie daj Boże, mój synek zarazi się od tego dziwaka czymś. Też, drodzy Państwo, spotykałam takie opinie. Albo w markecie zamiast kontynuować swoje zakupy, jeden pan czy pani staje na środku marketu i przygląda się, jak dziecko krzyczy i leży na podłodze, tak? Jeszcze puszczając jakiś komentarz typu, że jakbym mu przyrżnął, to by się uspokoił, tak? Albo co ta matka z nim wyprawia? Prawdopodobnie wielu z Was się spotkało z taką opinią, z takim komentarzem, który rzeczywiście mógł się pojawić. Drodzy Państwo, musimy być świadomi tego, że rodzice, i to akurat na tym plakacie jest napisane, że mamy, ale ojcowie również to przeżywają, bo to nie jest tak, że w spektrum autyzmu to tylko mama jest tą wiodącą, tą taką obciążoną bardzo, bo w niektórych rodzinach jest tak, że tej mamy nie ma, bo mama się spakowała i uciekła, bo sobie nie poradziła i takim głównym opiekunem dziecka jest tato, chociaż powszechnie się jakby rozchodzi opinia, że to ojcowie
się pakują i wyprowadzają z rodzin, kiedy pojawia się jakiś problem. Statystycznie rzeczywiście częściej jest taka sytuacja, ale to nie jest tak, że zawsze to ten tata się rezygnuje. Niemniej jednak, bez względu na to, czy to jest mama, czy tata, drodzy Państwo, jeżeli jest się rodzicem dziecka niepełnosprawnego, nieważne jakiego typu jest ta niepełnosprawność, to niestety ci rodzice w nocy płaczą w samotności. Oni przeżywają to, co dzieje się z ich dzieckiem, to, że w pewnych kwestiach nie radzą sobie, to, że nie są w stanie pomóc dziecku tak, jakby chcieli. Natomiast rano, jak wstają, to znów są uśmiechnięci, znów są pełni sił do tego, aby wspierać i pomagać swojemu dziecku. Mimo że dzień, który się dopiero zaczyna, jest pełen nieoczywistości. Jest dniem, który może być pełnym zaskoczeń, który może być bardzo nieobliczalny. Mama i tato dziecka ze spektrum autyzmu nigdy do końca nie wiedzą, jak będzie wyglądał kolejny dzień. I szanowni Państwo, jeżeli jesteśmy nauczycielem, jesteśmy sąsiadką, jesteśmy koleżanką albo zwyczajnie przechodniem na ulicy, miejmy to na uwadze, żeby właśnie nie osądzać. Nie osądzać i nie etykietować, jaka to ta pani czy ten pan są, bo to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. Tym ludziom będzie zdecydowanie łatwiej i lepiej przechodzić przez trudy dnia codziennego. Szanowni Państwo, rodzicielstwo i opieka nad dzieckiem ze spektrum autyzmu jest 100 razy bardziej stresująca i wyczerpująca niż to samo rodzicielstwo i ta sama opieka względem dziecka neurotypowego. I to nie jest tak, że Magda Kosień tak powiedziała, tylko są na to badania, które jawnie ujawniają i pokazują, że rzeczywiście rodzice dzieci ze spektrum autyzmu, właśnie ze względu na to, że jest to tak zwana niepełnosprawność niewidoczna, oni bardzo mocno przeżywają, mają ogromne trudności i niestety znikome wsparcie. I dużymi krokami właśnie zmierzamy do tego całego sedna dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, chciałabym, żebyśmy sobie wspólnie zadali takie pytanie, z czym mierzą się rodzice dziecka ze spektrum autyzmu. Piszcie w komentarzach, co według Was jest największym wyzwaniem, największą trudnością dla rodziców ze spektrum autyzmu. W badaniach opublikowanych przez PubMed w 2021 roku bardzo długi, ale bardzo szczegółowy artykuł jest jakby podsumowanie wieloletnich badań na temat właśnie trudności, które dotykają rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Troszeczkę podpatrzyłam, co jest w tym artykule napisane i przygotowałam się troszeczkę właśnie pod kątem dzisiejszego spotkania, biorąc właśnie statystyki z tych badań, z którymi oczywiście się z Wami podzielę. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że bardzo dużą trudnością dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu jest przede wszystkim pierwszy krok. Dla jednych ten krok jest łatwy, a dla drugich jest bardzo, bardzo trudny. A mianowicie chodzi, moi drodzy, o diagnozę. Dlaczego diagnozę? Dlatego, że mamy grupę rodziców, którzy absolutnie do ostatniej chwili, jakby takiej cierpliwości i wytrwałości, bronią się rękoma i nogami przed diagnozą. Bo ktoś z rodziny mówi, nie wymyślaj, przecież nic mu nie jest, jeszcze ma czas i jeszcze mnóstwo innych takich rzeczy się może pojawić. Z drugiej strony mama i tata jakby próbują zaklinać rzeczywistość i modlić się o to, aby to dziecko nie miało spektrum, przejdzie mu, a poza tym przecież on ma być kolejnym rewelacyjnym Lewandowskim albo kolejną gwiazdą estrady, bo takie marzenia ma mama albo tata. I w momencie, kiedy pojawiłaby się diagnoza spektrum, no to wszystko się rozsypuje jak domek z kart. Dlatego, drodzy Państwo, sam etap diagnozy jest bardzo trudny dla rodziców. Jak już rzeczywiście w tą diagnozę pójdą razem z dzieckiem, nieważne w jakim wieku to dziecko będzie, ale jak już pójdą, to nagle z jednej strony rodzice przeżywają ogromny szok i żal, taką żałobę wręcz, że stracili swoje wymarzone, idealne dziecko na rzecz dziecka ze spektrum. Z drugiej strony mamy grupę rodziców, którzy robią tak, bo mówią,
matko, nareszcie wiem, że nie zwariowałam. Nareszcie wiem, że sobie nie wymyślam, że rzeczywiście moje dziecko potrzebuje wsparcia. Ale żeby dotrwać do tego momentu uzyskania diagnozy, sam proces diagnostyczny jest bardzo wyczerpujący i długi, to różne sytuacje w życiu się mogą zadziać. Ale zakładamy, że ta diagnoza już się pojawia, rodzice już wiedzą, co jest grane i z czym teraz dziecko się będzie borykało i co oni powinni dalej w tej kwestii robić. Następnie ci rodzice mają taki kłopot z takim poczuciem odrzucenia i uważają, że dziecko ich nie kocha, odrzuca, nie nawiązuje z nimi więzi, nie chce się przytulać, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, tak? I szczególnie mamy mają z tym trudność, będąc nawet w toku diagnostycznym albo zanim ta diagnoza się pojawi, że właśnie to dziecko nie dąży, nie wyciąga tych rączek, a więc one traktują siebie jako złe mamy, co one takiego złego robią, że to dziecko do nich nie lgnie. I to jest taka trudność bardzo emocjonalna, tak? Dla mam, które jakby bardzo, bardzo kochają swoje dziecko i chciałyby z nim mieć jak najdłuższy i najbliższy kontakt. Kolejna trudność to brak wiedzy na temat spektrum autyzmu. Nadal, drodzy Państwo, tak jest, mimo licznych kampanii, publikacji, książek, dostępności do różnych właśnie webinarów, nadal mimo wszystko mamy trudność z wiedzą, ponieważ nie dość, że cała paleta najróżniejszych oddziaływań, z jednej strony behawioralno-poznawcza, z drugiej strony określone techniki, które proponują nam dane jakieś ośrodki, ale także ta relacyjne podążanie na przykład za dzieckiem, co wybrać, z czego skorzystać, co będzie najlepsze dla dziecka. W jednej publikacji piszą o dzieci w spektrum, to mają zawsze niepełnosprawność intelektualną, większość tych dzieci nie będzie mówić i jakby trzeba te wszystkie wiadomości przecedzić i jakby zabrać ten największy wywar, tą najlepszą esencję, która będzie najbardziej rzetelna. Czasami jest z tym niestety problem, w związku z tym rodzice troszeczkę jeszcze błądzą po omacku, co, jak i gdzie z tym spektrum się dzieje. Wreszcie pojawia się samotność własna i partnerska. Właśnie o tych koleżankach, o których wspomniałam wcześniej. Moi drodzy, mama, która miała jakiś określony tryb życia, swoją pracę zawodową, swoje plany, marzenia, pasje, podobnie tato, drodzy Państwo, nagle się okazuje, gdy pojawia nam się dziecko z jakimś deficytem, nagle się okazuje, że z pewnych rzeczy muszę rezygnować, że moje życie przewraca się do góry nogami, zmienia się o 360 stopni. I tak jak powiedziałam na początku, niektórzy ludzie emocjonalnie, mentalnie nie dają sobie rady i po prostu najlepszym rozwiązaniem z ich punktu widzenia jest to, aby po prostu się ulotnić, aby po prostu wycofać się z takiego trybu życia, ponieważ nie są w stanie mu sprostać, bo nie pasuje im taki układ, bo zwyczajnie mają kłopot sami ze sobą. I wtedy pakują walizki i się po prostu zabierają z życia takiego dziecka i drugiego opiekuna tego dziecka. Z drugiej strony mamy też taką trudność polegającą na tym, że szczególnie akurat tu kontekst mam się pojawia w tych opracowaniach, że mama próbuje dziecku poświęcić każdą wolną chwilę, tak? To dziecko jest takim oczkiem w głowie, takim jakby mama chce jak najbardziej oddziaływać i wspierać to swoje maleństwo, tego swojego szkraba, kosztem niestety wszystkiego, co pozostałe, a więc kosztem swoich pasji, swoich zainteresowań, swoich koleżanek, ale także swojego partnera. Bo na przykład mama nie wyobraża sobie, że dziecko będzie spało w innym pokoju, no bo płacze, bo przychodzi i drodzy Państwo, jasna sprawa jest, nie wolno dziecka izolować od mamy, nie wolno zamykać drzwi na klucz od własnej sypialni, tylko po to, żeby dziecko spało w innej sypialni, tak? Bo tak trzeba, bo ktoś tak powiedział. Absolutnie nie. Emocje i lęk dziecka jest także bardzo ważny. Trzeba zastosować odpowiednie techniki, aby sobie z tym po prostu poradzić, ale też jest potrzebny na to czas. Niemniej jednak, drodzy Państwo, w tym całym chaosie dnia codziennego, wyzwań i trudności związanych ze spektrum, niestety rodzice się gubią. Tracą takie punkty, które też są istotne, a tym punktem istotnym jest ich intymność, ich osobiste życie, bo to, że mam dziecko, jakby nie
dziecko neurotypowe nie sprawia, że ja przestaję chodzić do pracy, że przestaje gotować obiady, że przestaje czytać swoje ulubione książki, czy chodzić na swój ulubiony aerobik. W przypadku posiadania dziecka z niepełnosprawnością już wygląda to zupełnie inaczej. Drodzy Państwo, kolejna bardzo ważna kwestia to trudne relacje z najbliższą rodziną, gdzie mama, teściowa, siostra, wujek, brat męża i tak dalej mówią, że nie przesadzaj, daj spokój, albo właśnie próbują nam wmówić, że wymyślamy coś naszemu dziecku, albo z drugiej strony, jak już oficjalnie wiadomo, że dziecko ma spektrum, to nagle relacje się rozluźniają. Nagle moja siostra mówi do mnie: Magda, nie przyjeżdżaj z Kubą do mnie na święta, bo moja Zosia się go boi, jak on tak piszczy. No więc jasna sprawa jest, że nie pojadę do swojej siostry na święta, no bo po pierwsze jej córka się boi mojego syna, po drugie będę ciągle zestresowana tym, że moje dziecko może sprawiać, że ktoś inny czuje się nieswojo albo źle, albo kogoś coś może zaboleć nawet. Więc te relacje się z tą rodziną rozluźniają, aż wreszcie zupełnie urywają. Trudne relacje z sąsiadami, tak? Bo sąsiadka puka, a może on wreszcie mógłby przestać skakać. Sufit mi się sypie na głowę. Proszę pani, nie da się wytrzymać, tak? I jakby trudno ludziom, którzy nie mają kontaktu tak naprawdę 24 godziny na dobę z dzieckiem ze spektrum, zrozumieć, na czym polegają te trudności. No więc albo groźba wyprowadzenia się i zmiany mieszkania, albo nieustanne zwaśnie z sąsiadami. Kolejna kwestia, brak zrozumienia w placówkach edukacyjnych i różnych instytucjach pomocowych, poczynając od Urzędu Miasta i Gminy, od kuratorium, od samej szkoły, po milion jeszcze innych dodatkowych kwestii związanych choćby z przyjęciem dziecka do konkretnej placówki albo znalezieniem nauczyciela współorganizującego. Bo znowu, mimo że diagnoza, mimo że jasne przepisy, to przepisy sobie, a życie sobie. Bo nie ma pieniędzy, bo są przeznaczone na coś innego. Albo, tak jak powiedziałam, dziecko ma na przykład zespół Aspergera w normie intelektualnej, ale jednak w tym kontekście społecznym, być może nawet z zachowaniem ma pewne trudności, więc nauczyciel stwierdza, że rozsypuje mu lekcje, dekoncentruje inne dzieci, przeszkadza, nie powinien w tej klasie być. Więc mama, przychodząc non-stop, to słucha, jakie to dziecko jest niegrzeczne. Walka ze stereotypami na temat autyzmu. Drodzy Państwo, niestety nadal dzieciaki ze spektrum są etykietowane, tak? Że to jest autysta, autystyk i jeszcze jakieś inne dziwadła są wymyślane. Niektórzy rodzice już sobie machnęli ręką i nawet już tego nie tłumaczą, ale jednocześnie bardzo głęboko to przeżywają, tak, że jego dziecko jest, mówiąc najprościej, wytykane palcami. Ale mamy też rodziców, którzy nieustannie próbują wkładać w głowę tym anonimowym ludziom, na co cierpi ich dziecko, z czym się boryka to dziecko. I nawet jak im próbują tłumaczyć, to znów bardzo przekłada się to ich na samopoczucie i na ich, drodzy Państwo, taką dalsze funkcjonowanie, dalszą frustrację, która w nich narasta. Pamiętajmy o tym, że mając dziecko ze spektrum autyzmu, musimy być w ogóle z niepełnosprawnością, musimy być jako rodzice gotowi 24 godziny na dobę. I o ile jestem nauczycielem czy terapeutą i mam kontakt z takim dzieckiem 5 godzin, 6 godzin dziennie, czy w gabinecie terapeutycznym mam kontakt z tym dzieckiem 45 minut, być może godzinę, to tak, nie dość, że mi za to płacą, to jakoś to przetrwam. Natomiast nie zapominajmy o tym, że i po takiej pracy pójdę sobie na kawę, spotkam się z koleżankami, pójdę z mężem do kina, albo zwyczajnie pójdę do domu, włączę sobie jakiś serial i pooglądam. Rodzice dzieci niepełnosprawnych tak nie mają. Oni pracują 24 na dobę i niestety nikt im za to nie płaci. A dodatkowo wszyscy ich tylko wytykają palcami, jak oni sobie nie radzą, jacy oni są nieefektywni. Drodzy Państwo, tak jak powtarzam cały czas, nie oceniajmy ludzi przez pryzmat zachowań ich dziecka, bo jest to naprawdę niesprawiedliwe. Ci rodzice, oprócz tego, że muszą zajmować się dzieckiem, jeździć z nim na terapię, do lekarzy, na jakieś konsultacje, do szkoły, ze szkoły, to mają także cały dom na głowie. Obiady, prania, tak jak każdy normalny człowiek.
Tyle, że oprócz tych normalnych, codziennych obowiązków mają także dziecko niepełnosprawne, które jest bardzo absorbujące. Oprócz tego, że praca zawodowa, że życie rodzinne, że wszystkie inne kwestie neurotypowego człowieka, to kwestie związane stricte z dzieckiem i z jego objawami. Między innymi silne emocje, które bardzo często pojawiają się nagle, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Nie dość, że nagle, to są gwałtowne, a oprócz tego, że gwałtowne, to jeszcze często w miejscach publicznych. I znowu cała fala wielkiej ilości oczu skierowana na dziecko, na mamę, która próbuje najszybciej jak się da kupić podstawowe produkty spożywcze, żeby móc szybko iść do domu i ugotować obiad. Oprócz tego, że taka kwestia emocjonalna u dzieci to taka bardzo przyziemna kwestia, drodzy Państwo, jak jedzenie naszych dzieciaków. Wiele dzieci ze spektrum autyzmu ma duże trudności z wybiórczością pokarmową, ale także 85% osób w spektrum autyzmu ma także deficyty współistniejące. To są zaburzenia lękowe, to są zaburzenia psychiczne różnego typu i wiele jeszcze innych, które jednocześnie przekładają się na funkcjonowanie tych dzieciaków, a tym samym wpływają również na cały aspekt życia rodzinnego. Trudności ze snem u dzieci w spektrum ze względu na zaburzone neuroprzekaźniki, a więc zaburzony poziom melatoniny i dodatkowo kłopoty sensoryczne i jeszcze wiele innych rzeczy sprawia, że sporo dzieciaków ma kłopot z ustaleniem odpowiedniej pory snu. Albo sypia 15 minut i potem 4 godziny szaleje, albo śpi w dzień, a w nocy nie. I drodzy Państwo, do normalnego odpoczynku i takiej relaksacji i wyłączenia mózgu, aby móc działać na drugi dzień prawidłowo, potrzebujemy około 8 godzin snu. Ci rodzice w spektrum autyzmu rzadko kiedy mają ciąg spania 8-godzinnego, a na drugi dzień muszą wstać i żyć w kolejnym dniu. Rutyna, powtarzalność i stałość, która jest potrzebna i której oczekują dzieci w spektrum, także wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Także w pewien sposób rodzina musi się podporządkować właśnie tym rutynom. Deficyty sensoryczne, motoryczne i praksyjne, które są bardzo charakterystyczne w spektrum, niestety wpływają na to, że te deficyty wpływają na zachowanie, emocje, także procesy poznawcze u dzieci, to przekładają się na funkcjonowanie całej rodziny. Niepełnosprawność intelektualna i deficyty komunikacyjne w spektrum autyzmu sprawia, że te kontakty na linii rodzice-dziecko również mogą być utrudnione. I wreszcie, drodzy Państwo, to, że dziecko chodzi do szkoły, to jedno, ale potem, drodzy Państwo, dzień w dzień bardzo często jest tak, że tu terapia integracji sensorycznej, tu logopedia, tu jeszcze inne zajęcia, po to, aby jak najlepiej wspierać te dzieciaki. I już dla mnie czasu niestety nie ma. A bardzo często wielu nauczycieli w szkołach masowych zapomina, że takie dziecko w normie intelektualnej, które ma zespół Aspergera, ma na przykład wykonać tyle samo pracy domowej, co wszyscy jego koledzy. Tyle, że ci wszyscy koledzy nie mają zajęć dodatkowych w postaci logopedii, zajęć integracji sensorycznej, być może wizyty u psychologa i wielu jeszcze innych kwestii, gdzie jakby brak tego zrozumienia sprawia, że zwyczajnie dziecko jest obciążone i przeciążone różnymi dodatkowymi zajęciami. I ja wcale nie mówię, że te dzieci mają nie mieć zadawanej pracy domowej, tylko trzeba robić to mądrze, po prostu. Drodzy Państwo, dalsza kwestia tych naszych rodziców jest taka, że zwyczajnie cały ten nawał związany z życiem codziennym, obowiązkami, wyzwaniami, jakie stawiają przed nami objawy i trudności naszego dziecka, sprawia, że rodzice, mama i tata nie mają zwyczajnie czasu dla siebie. Oni nie mają czasu na odpoczynek, bo nawet jak próbują, to za chwilę jest jakiś płacz, krzyk i trzeba interweniować. I właśnie dlatego, że ci rodzice nagle zaczynają
w ogóle nie dbają o siebie, bo nie mają na to czasu, bo już bardzo często nawet siły nie mają na to, popadają, ich zdrowie po prostu podupada, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu są grupą najbardziej narażoną na zaburzenia lękowe, psychiczne, drodzy Państwo, i depresję. O 75% więcej rodziców dzieci w spektrum cierpi na takie zaburzenia niż rodzice na przykład dzieci z zespołem Downa. Stygmatyzacja społeczna, głównie dotycząca mam dzieci ze spektrum, bo właśnie to ta matka jest jakaś nieogarnięta i w ogóle źle wychowuje swoje dziecko, na wszystko mu pozwala i potem rogi mu rosną i jest beznadziejna, więc takie wytykanie palcami, oglądanie się, jak to ona reaguje na zachowanie swojego dziecka. Także obciążenie finansowe, które wiąże się, drodzy Państwo, z tym, że z dzieckiem niepełnosprawnym trzeba jeździć od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty, od terapeuty do terapeuty. Terapeuci oczywiście się denerwują, jak ktoś nie przyjeżdża na zajęcia, bo z grafiku im wypada klient, ale jakby nie biorą pod uwagę też różnych kwestii, że być może jest chory, że być może się źle czuje. Dzisiaj jego poziom funkcjonalny nie pozwala na to, aby do tego gabinetu trafił. I jakby punkt widzenia znowu od punktu siedzenia, prawda? Każda terapia jest ważna, ale każda terapia kosztuje. Ze strony państwa wsparcia nie ma właściwie żadnego. Jeśli ktoś mówi, że państwo oferuje odpowiednią ilość wsparcia terapeutycznego dzieciom niepełnosprawnym, to jest w dalekim i głębokim błędzie. I jakby tutaj znowu można by było mówić, ale nie o to chodzi. Każdy wie, drodzy Państwo, co mam na myśli. Następnie brak wsparcia ze strony specjalistów, którzy właśnie skupiają się na dziecku, a nie na rodzicach. Kiedyś opowiadałam Wam na jednym ze spotkań, że rodzice w spektrum autyzmu, ale także rodzeństwo dzieci ze spektrum autyzmu, oni w pewien sposób wchłonięci są w machinę autyzmu. I drodzy Państwo, zarówno rodzice, jak i rodzeństwo tego dziecka powinni także podlegać oddziaływaniom terapeutycznym, takim wsparciu, żeby mogli z kimś porozmawiać, kto im wytłumaczy, dlaczego to dziecko się tak zachowuje, dlaczego są pewne trudności. Jeżeli rodzic aktywnie się nie zaangażuje w terapię dziecka, to ta terapia po prostu do przodu nie pójdzie. Jeżeli specjaliści ograniczają się tylko do 45 minut i dziecko wchodzi i wychodzi, bez jakby wdawania się w dyskusję z rodzicem, to także mija się z celem. I drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Was ma takiego terapeutę, który otwiera tylko drzwi, wpuszcza dziecko na zajęcia, potem wychodzi i zamyka drzwi, nie rozmawiając z Wami, nie dopytując się przed zajęciami, jak dziś Kuba się czuje, to zmieńcie terapeutę, bo to jest terapeuta, który liczy tylko na kasę, a nie na to, żeby rzetelnie pomagać. I nie ma jakby takiej kwestii, że nie mam czasu, bo przychodzi następny pacjent. Ustaw sobie grafik tak, żebyś miał czas poświęcić chwilę rodzicowi takiego dziecka, bo on jest ogniwem, który łączy ciebie i dziecko, a tym samym daje efekt terapeutyczny. Strach o przyszłość dziecka, kolejny ważny taki aspekt, który jakby zaśmieca, można powiedzieć, na początku głowę rodziców dzieci w spektrum, bo dzisiaj jeszcze dobrze się czuję i pracuję i dziecko jest małe i jestem w stanie mu pomóc, ale co będzie, jak on będzie miał 25 lat i nadal nie będzie na przykład mówił, tak? Kto się nim zajmie? Co, zamknę go w zakładzie? Albo w przypadku dzieci wysoko funkcjonujących pójdzie na studia, założy rodzinę. Każdy z tych rodziców ma inne dylematy odnośnie przyszłości swojego dziecka, ale naprawdę one spędzają sens z powiek tym ludziom. I na końcu, drodzy Państwo, niestety statystyki są zatrważające. Mianowicie rodzice dzieci w spektrum autyzmu mają zdecydowanie większe ryzyko pojawienia się u nich nowotworów różnego typu, ale także przedwczesną śmierć, która jest wynikiem, drodzy Państwo, przeciążenia zwyczajnie psychicznego, który jednocześnie
odbija się tak naprawdę na zdrowiu takim somatycznym. Rodzic nie dba o siebie, rodzic zapomina o sobie, nie leczy się, nie ma jakiejś szerszej diagnostyki, a tym samym zwyczajnie potem może być za późno. To są największe trudności, z jakimi rodzice dzieci w spektrum się borykają. Sam termin jako zmęczenie autystyczne czy wypalenie autystyczne to termin, który został stworzony, drodzy Państwo, przez same osoby ze spektrum, ale także przez ich rodziny. Na początku jest zmęczenie, jakby takie przytłoczenie tym wszystkim, co się nawarstwia, a potem jest wypalenie, dlatego że wyzwania dnia codziennego mogą przewyższyć moje kompetencje, mogą przewyższyć dzisiejsze moje funkcjonowanie. W związku z tym każdy kolejny dzień będzie dla mnie jeszcze trudniejszy i wtedy właśnie dochodzi do wypalenia. Rodzice w spektrum są na takich dwóch szalach. Z jednej strony wszyscy ich lekceważą, nikt ich nie wspiera, nikt im nie chce pomagać, są totalnie pomijani we wszystkich aspektach. Z drugiej strony ten napływ takiej miłości i wsparcia, które otrzymują od rodziny, od współmałżonka, od znajomych, jest tak dla nich przytłaczający, że sobie też z tym nie radzą. Dlaczego? Dlatego, że to są dwie ekstremalne możliwości, tak? Z jednej strony zupełny brak wsparcia, a z drugiej strony przytłaczający brak wsparcia, zapominając o tym, aby zapytać tą mamę czy tego tatę, czy aktualnie potrzebuje wsparcia, czy aktualnie ma ochotę na kontakt. To jest ten złoty środek, który warto jakby zawsze mieć na uwadze. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, jeżeli jesteście nauczycielami, terapeutami, lekarzami i kontaktujecie się z ludźmi, którzy są rodzicami dzieci niepełnosprawnych, może od czasu do czasu warto zapytać, czy ci ludzie mają czas dla siebie. Bo jak ja rozmawiam z moimi rodzicami, to oni odpowiadają, ale jaki czas? Jak dla siebie? No nie, no bo przecież on tu potrzebuje, tu mu trzeba zrobić jedzenie, tu trzeba poczytać książkę, tu ćwiczenia, tu trzeba wyjść na spacer i gdzie na siebie, pani Magdo? No nie da rady. Czas na spanie? No śpię, jak on jest, na przykład robi sobie drzemkę, to ja też sobie robię drzemkę. Wyjście z przyjaciółmi, ale jakimi przyjaciółmi? Więc, drodzy Państwo, odpowiedzi mówią nam już wszystko. Natomiast ja zawsze powtarzam, drodzy Państwo, kochani rodzice, jeżeli skupiacie się głównie na byciu rodzicami, to jest cudowne. Ale pamiętajcie, że wasze dziecko nie jest pępkiem świata. Jeżeli zapominasz o swoich potrzebach, jeżeli zapominasz o swoim własnym zdrowiu, wypalisz się. Stracisz motywację, stracisz chęć do życia i stracisz chęć do opieki nad własnym dzieckiem. Pamiętajcie, drodzy rodzice, o tym, że jeżeli podupadniecie na zdrowiu, jeżeli zaczniecie chorować, być może, nie daj Boże, zdarzy się coś gorszego, to zastanówcie się wtedy, kto się zajmie waszym dzieckiem. Warto, drodzy Państwo, dbać także o siebie, żeby żyć jak najdłużej w jak najlepszym zdrowiu, dlatego że nie wiemy, jak długo i kiedy nasze dziecko będzie nas potrzebować. Wypalenie, drodzy Państwo, rodzicielskie jest absolutnie prawdziwe. I ono wynika z tego, że zwyczajnie rodzice nie dbają o siebie. Nie dbają o siebie, bo jakby na pierwszym miejscu stawiają swoje dziecko. A tym samym, drodzy Państwo, dochodzi właśnie do takiej blokady, gdzie nie można zrobić kolejnego kroku do przodu. Pamiętajmy też, że dzieciaki w spektrum autyzmu tylko na pozór i w stereotypach są dziećmi odpornymi na to, co dzieje się wokół nich. One są bardzo, bardzo wrażliwe. One interpretują świat inaczej niż my, ale go odbierają, one go odczuwają i na swój sposób go rozumieją. I jeżeli my jako rodzice, którzy nagle opadamy z sił i tracimy motywację do działania, zaczynamy kształtować w sobie taką niechęć i urazę do własnego dziecka, która być może na razie jest podświadoma, ale w naszych zachowaniach zacznie wychodzić na zewnątrz. Zaczniemy coraz więcej, coraz częściej podnosić głos, zaczniemy być może podnosić rękę na nasze dziecko, a te wszystkie zachowania, te dzieci w spektrum
będą odczytywać. Nawet jeżeli ich nie nazwą, to będą odczuwać, że dzieje się coś nie tak. A tym samym wypalenie właśnie autystyczne będzie wpływało na funkcjonowanie i samego dziecka, ale także i rodziców. Drodzy Państwo, w badaniu z 2019 roku pojawiły się takie kwestie związane z konsekwencjami wypalenia rodzicielskiego, które ewidentnie udowadniają, że u rodziców, u których następuje to wypalenie, pojawia się zdecydowanie większe ryzyko depresji, chorób somatycznych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych różnego typu. W przypadku rodziców dorosłych dzieci w spektrum autyzmu, drodzy Państwo, rodzice najczęściej zapadają na taki zespół pourazowy. Wreszcie w przypadku te następne 3 punkty dotyczą głównie rodziców dzieci neurotypowych, u których także następuje wypalenie rodzicielskie, które wiąże się z ucieczką od idealizmu, tak? Czyli generalnie rodzice sobie wyobrażają, Boże, jak to było cudownie, jak nie miałam dziecka, tu mogłam jechać, tu mogłam się spotkać, nie musiałam myśleć o tym, że pieluchy, że pranie, że obiad, że zakupy, jak to było cudowne. Pojawia się u tych ludzi także agresja psychologiczna i fizyczna, która przekłada się właśnie na to, że rodzice zaczynają podnosić głos, zaczynają straszyć swoje dzieci, obrażać ich, wyzywać, ale także sięgają po przemoc fizyczną. I wreszcie zaniedbanie, czyli taki aspekt, gdzie rodzice zwyczajnie przestają po prostu zajmować się swoimi dziećmi. Ale tak jak powiedziałam, te 3 środkowe punkty dotyczą rodziców dzieci neurotypowych. Drodzy Państwo, wracając do rodziców dzieci w spektrum, w Polsce mamy około 100 000 takich osób, u których jest stwierdzone właśnie takie wypalenie autystyczne, ale jednocześnie są to ludzie pozostawieni bez żadnego wsparcia. Więc problem się nawarstwia, dlatego że pojawia się coraz więcej diagnoz, a tym samym coraz więcej takich rodziców będzie się pojawiało. Jakie rady mamy dla rodziców? Są bardzo proste, drodzy Państwo, ale niekoniecznie łatwe do wykonania, jak się okazuje, ponieważ może być to trudne i związane choćby, drodzy Państwo, z czasem, którego wielu rodzicom po prostu brakuje. Przede wszystkim zacznijcie od tego, mamo i tato, żeby nie doszukiwać się winy w partnerze, tak? Żeby tata nie oskarżał mamy, że to przez ciebie Kuba ma autyzm, albo żeby mama nie mówiła do taty, to ty jesteś taki dziwny i po tobie ma ten autyzm. Drodzy Państwo, musicie się wspierać, musicie się podtrzymywać na duchu, musicie być po prostu razem. Dlaczego? Ja zawsze powtarzam, to jest moje takie znamienne hasło, które ja zawsze mówię moim rodzicom, z którymi się spotykam, że moi drodzy, łatwiej dzielić smutek na dwoje i cieszyć się 2 razy bardziej, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest mama i tata. Samotny rodzic dziecka niepełnosprawnego ma 1 000 000 razy ciężej niż rodzice, którzy są oboje. Dodatkowo pamiętajcie o tym, aby dbać i zachowywać złoty środek, czyli taki umiar w oddziaływaniach i wychowawczych w stosunku do swojego dziecka. I pamiętajcie, że mówimy tu w kontekście dziecka w spektrum, a więc nie możemy być bardzo nadopiekuńczy, nie możemy z drugiej strony odtrącać dziecko, machać ręką, niech sobie radzi. Nie możemy też, drodzy Państwo, stawiać poprzeczki nie do osiągnięcia dla takiego dziecka, albo nie dawać mu zupełnie wyzwań, bo wtedy dziecko się nie rozwija. Pamiętajmy o tym złotym środku we wszystkich aspektach naszego życia, partnerskich, relaksacyjnych, ale także, drodzy Państwo, w oddziaływaniach na nasze dziecko. Pamiętajcie o tym, tak jak tłumaczyłam kiedyś na tym webinarze dotyczącym lęków, że, moi drodzy, my nie jesteśmy w stanie i właściwie jest to niemożliwe, aby ustrzec dziecko ze spektrum przed wszelkimi niedogodnościami, wyzwaniami i jakimiś nieoczywistościami dnia codziennego. Dlatego, że za każdym rogiem, na każdym kroku czai się coś, co może być nowością, co może być nieprzewidywalne. W życiu takim neurotypowym jest to absolutnie oczywiste i w życiu w spektrum jest dokładnie tak samo. Naszym zadaniem jako rodziców nie jest ochrona i stworzenie bańki ochronnej dla naszego dziecka, chuchanie i dmuchanie, tylko danie mu takich narzędzi, nauczenie go takich strategii, aby radził sobie właśnie z wyzwaniami dnia codziennego, bo przed lękiem nie jesteśmy w stanie go
ustrzec. No chyba, że zamkniemy to dziecko w pokoju na 24 na dobę, na całe jego życie i będziemy jakby wszystko za niego i dla niego robić. No, być może się to sprawdzi, chociaż szczerze wątpię. Pamiętajcie, drodzy Państwo, jeżeli my nie nauczymy naszego dziecka omijać kamieni na swojej drodze, to jak dorośnie, potknie się o ziarnko piasku i zrobi sobie krzywdę. Fenomenalna sentencja, która oddaje wszystko, co miałam na myśli. Jako rodzice musimy ustalić sobie priorytety, moi drodzy. Priorytety, które dotyczą zarówno zadań, które mam do wykonania, ale obowiązków, jakie na mnie ciążą. I to musi być zrównoważone. Nie może być przewaga obowiązków, a zadania czy myślenie o sobie zupełnie pominięte. Tylko zachowanie równowagi i utrzymanie własnego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego jest tym parametrem, który będzie absolutnie tą ścieżką, która pozwoli mnie lepiej żyć, łatwiej żyć, ale przede wszystkim będzie wspierać moje dziecko. Drodzy Państwo, warto, ja mówię szczególnie mamom, które dopiero rozpoczynają ścieżkę ze spektrum, aby prowadziły pamiętnik i kalendarz, po to, aby pisały sobie listę od 1 do 10, co mam na pewno do wykonania, a rzeczy, które pranie, jak nie dzisiaj, to zrobię za tydzień albo za 2 dni. Zrzucić to na sam dół, jeżeli nie jest to najważniejsze i od tego nie zależy jakby funkcjonowanie waszej rodziny. Więc w ten sposób, odhaczając sobie listę, nie narzucam sobie dodatkowych obowiązków i może w tej liście uwzględnię sobie także czas dla siebie. Unikamy etykietowania własnego dziecka. Drodzy Państwo, czasami jest tak, że rodzice już mają tak serdecznie dosyć tych wszystkich opinii społecznych, tu od nauczyciela, tu od pani na placu zabaw albo od pana w sklepie, że same zaczynają te mamy myśleć dokładnie tak samo o dziecku, że jest beznadziejne, że do niczego się nie nadaje, że nigdy niczego się nie nauczy. Drodzy Państwo, to jest tak zwana samospełniająca się przepowiednia, więc oby tak nie było. Od początku także, jeżeli tylko, drodzy Państwo, widzimy, że nasze dziecko nieco inaczej rozwija się niż jego rówieśnicy. Może macie taką sąsiadkę, może macie kogoś w rodzinie w podobnym wieku. Nie słuchajcie opinii ludzi, że nie przesadzaj, tak? Daj mu jeszcze czas, tylko lepiej iść raz za dużo do specjalisty, który nas uspokoi i powie, że wszystko jest dobrze, niż raz za mało. Bo im wcześniej, drodzy Państwo, dziecko trafia w diagnozę, im wcześniej trafia w oddziaływania terapeutyczne, ktoś Wami kieruje, co macie dalej zrobić, tym lepsze efekty funkcjonalne dla dziecka. Oprócz tego, że oczywiście jeździcie na różne terapie, do różnych terapeutów, ważne jest także to, aby pracować na stałe z dzieckiem w domu. I absolutnie nie mam tutaj na myśli, drodzy Państwo, zabaw czy zadań stolikowych dzień w dzień, bo pamiętacie, jak prowadziłam takie spotkanie z Wami na temat akceptacji spektrum autyzmu. Tam mówiłam o tej pracy stolikowej. Niemniej jednak pamiętajcie, że to, że ja się z dzieckiem bawię, to, że ja z nim biegam po pokoju, to, że gonię go z góry na dół, a on mnie, to także jest oddziaływanie terapeutyczne. Nie muszę wcale z nim układać sekwencji siedząc przy stoliku, ale ważne jest to, abym podążała za dzieckiem i abym słuchała i patrzyła, co dziecko ma mi do zakomunikowania. Stwarzamy dziecku taką ciepłą, rodzinną atmosferę, pełną szacunku, akceptacji, drodzy Państwo, bez strofowania, bez mówienia schowaj ręce, pamiętacie, jak mówiłam przy stereotypiach, bo to jest dla dziecka ta ścieżka rozwoju. Pamiętajmy też o tym, że dziecko powinno przebywać w domu. Nie zamykajmy go w 4 ścianach, nie chrońmy go przed tymi docinkami ludzi, którzy zwyczajnie są niemądrzy po prostu, puszczając takie komentarze. Ale uwaga, jest jeden kluczyk, a właściwie taki zaułek. Musimy robić to mądrze. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że to nie jest tak, że ja dzisiaj powiedziałam, ktoś powie nie, bo Magda na webinarze to powiedziała, że ja to mam z nim wychodzić, tak, bo szacunek. No jasne, że tak, tylko że powoli. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że dopóki dziecko, ważne jest to, aby znać poziom sensoryczny naszego dziecka. Jeżeli dziecko ma kłopot z taką interakcją z dziećmi, tak, być może jest agresywne, być może ma trudne zachowania, z którymi sami sobie jeszcze nie radzimy, to, drodzy Państwo, pracujmy
popracujemy nad tym w domu. Stwórzmy taką przestrzeń sensoryczną w domu, być może jakąś trampolinę, być może jakąś huśtawkę, żeby tam dostarczać dziecku odpowiednich bodźców, zamiast ciągnąć go na plac zabaw. Jak dziecko będzie lepiej panowało nad swoimi emocjami, albo wy będziecie wiedzieć, jak na nie reagować, wtedy warto wyjść do ludzi. Wtedy warto właśnie pokazywać dziecku większy świat, a nie uczyć się emocji dziecka przy innych ludziach, dodatkowo podnosząc swój własny lęk i stres, czy większą frustrację u dziecka. To jest ta mądrość. Opieka tymczasowa. Drodzy Państwo, rodzice dzieci w spektrum potrzebują przerwy. Neurotypowi też, ale wy również także. I oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia i wszelkie kluby, wszelkie organizacje psychologiczne mówią, że to powinno być około 4 godzin w tygodniu takiego wyrwania się z domowego świata autyzmu, wyjście bez dziecka, czyli zapewnić mu odpowiednią opiekę, ktoś, kto może się nim zająć, wy macie z głowy zdjęty problem o matko, czy na pewno dostanie picie o matko, czy ktoś mu poda te jego ulubione klocki, tylko na spokojnie macie 4 godziny, idziecie do kina, potem możecie iść na jakąś kawkę, czy na jakiegoś drinka. Wtedy wasze zdrowie psychiczne i emocjonalne jest zaspokojone. Jeżeli nie macie czasu na przerwę, nie macie czasu na relaks, na spełnianie swoich pasji, za chwilę odbije się to na waszym zdrowiu i na wszelkich aspektach tego zdrowia, a tym samym również i na funkcjonowanie dziecka. Odpoczywamy, tak jak powiedziałam, 8 godzin. To jest ten sen, który jest najbardziej optymalny dla nas, żebyśmy normalnie funkcjonowali. W przypadku dzieciaków, które mają zaburzony sen, u rodziców jest to często niemożliwe. Dlatego korzystamy z każdej możliwej okazji, żeby móc się zdrzemnąć, właśnie po to, aby odpoczywać. Drodzy Państwo, niech każdy z Was, jako mama czy tata, stworzy taką listę 10 rzeczy, które albo lubi jeść, albo lubi robić. I to są rzeczy, które dobrze wpływają na Wasze samopoczucie, które może Was uspokajają. Właśnie, moi drodzy, po to, aby wykorzystać te strategie do samoregulacji. My ciągle mówimy, że dziecko w spektrum to trzeba uczyć samoregulacji, bo ono ma zaburzenia sensoryczne, bo ma słabą taką samokontrolę, różne narzędzia wprowadzamy, ale rodzice też tego potrzebują. Czasami nie zdają sobie sprawy, jak to zrobić, a powinni, bo jak są cały czas zdenerwowani, cały czas są tacy nakręceni, że matko, jeszcze to, jeszcze tamto, tutaj do logopedy, tutaj trzeba jechać, odebrać wyniki, to niestety świat zwariuje wokół ich życia. Zwracamy uwagę na naszą dietę. Moi drodzy, to, co jemy, jest bardzo istotne. Nasza dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i nie jedzenie w fast foodach, tylko naprawdę staramy się właściwie odżywiać, dlatego że dzisiaj jest mnóstwo badań na temat tego, że złe odżywianie naprawdę wpływa na wiele stanów chorobowych, najróżniejszych, dlatego musimy dbać także o naszą dietę. Poszukajmy rodziców, którzy także mają dziecko ze spektrum autyzmu. Są różne fora, są różne grupy w różnych miastach przecież, aby, drodzy Państwo, móc porozmawiać z kimś, kto nas rozumie. Dlatego, że niestety, mówię z bólem serca, w przypadku rodziców neurotypowych dzieci nie ma w większości przypadków zrozumienia problemów, trudności i wyzwań, jakie stoją przed rodzicami dzieci ze spektrum. Dlatego poszukajmy ludzi, którzy rzeczywiście od podszewki wiedzą, na czym polega życie z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Wielu rodziców prowadzi różne blogi, ma różne swoje grupy w mediach społecznościowych, także tam też można poczytać, drodzy Państwo, różne ciekawe rzeczy, dlatego że oni wiedzą to jakby z pierwszej ręki. Nie tylko klinicysta, który w życiu nie miał kontaktu z dziećmi ze spektrum, tylko czytał dużo książek naukowych, tylko ludzie, którzy rzeczywiście to przeżywają od lat prawdopodobnie mają jakieś tam trudności albo pewne rzeczy już przerobili.
Od takich ludzi możemy się dużo też dowiedzieć, ale też nie chwytajmy tego bezkrytycznie, tak? Zawsze miejmy swoje odczucia, swój rozum i swoją intuicję. Natomiast można z tych różnych forów podchwycić pomysły i wprowadzić je też w życie. Pamiętajmy, moi drodzy, żeby się też nie ograniczać tylko i wyłącznie do grup osób ze spektrum, a właściwie takich rodzin, dlatego że zamykamy się, tak, w takiej pewnej klatce, a to też jest niedobrze, dlatego że nasze dziecko, nasz nastolatek, on nie będzie kiedyś żył tylko w bańce związanej ze spektrum, tylko dążymy do tego, żeby on wyszedł dalej do społeczeństwa, do różnych grup społecznych. Dlatego jakby nie zrażajmy się dziwnymi komentarzami, tylko też starajmy się wychodzić, czy zaprowadzać dziecko na różne grupy takie pozalekcyjne, czy szukajmy choćby takich grup, które będą związane na przykład z zainteresowaniami naszego dziecka, żeby poznawać też innych ludzi. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy wychodzić regularnie poza dom bez naszego dziecka, a tym samym będziemy mieli czas na realizowanie naszych takich pasji, z których nie wolno nam rezygnować, bo to jest coś, co będzie nas uspokajało, regulowało i dawało pewną taką otuchę i wytchnienie, to, drodzy Państwo, nasze samopoczucie będzie lepsze, a tym samym funkcjonowanie naszych dzieci też, te dzieciaki będą wtedy zdecydowanie szczęśliwsze. Miłość to oczywiście najlepsze drożdże na wzrastanie młodego człowieka i pamiętajcie o tym, że ile tej miłości, szacunku i akceptacji damy naszemu dziecku, tyle miłości ono pozyska i wyrośnie na takiego człowieka, który też będzie empatyczny. Zaplanujmy, drodzy Państwo, także czas dla dzieciaków rodzeństwa dziecka ze spektrum, czyli dla tych dzieci na przykład neurotypowych, bo one też są bardzo ważne w życiu całej rodziny, a bardzo często są zrzucane na margines, gdzie te dzieciaki uważają, że cała uwaga, jakby cały sens życia rodzinnego jest skupiony i skoncentrowany właśnie na spektrum, a ich potrzeby są pomijane. I drodzy Państwo, często rodzice nieświadomie to robią, bo właśnie tu lekarz, tu specjalista, tu terapia, tu praca domowa, tu trzeba się pobawić, tu przecież relacje, tu i tak dalej. I zapominamy, bo przecież on jest taki dojrzały, on jest taki mądry, poradzi sobie, a przecież ona to wiadomo, rozumie pewnie, że rozumie, ale też ma swoje potrzeby, o których nam nie wolno zapominać. Bo nagle okaże się, że za naście lat ten zdrowy dzieciak powie tak, ty nie miałeś dla mnie czasu, jak ja byłem mały, ja nie mam czasu dla ciebie teraz, bo mam swoje życie, zajmij się teraz Kubą, który ma spektrum, skoro tyle czasu mu poświęcałeś, niech on się teraz zajmie tobą. Miejmy jakby taki obraz w głowie, że mamy dwójkę dzieci, więc i jedno i drugie potrzebuje absolutnie tyle samo uwagi i czasu. Drodzy Państwo, musimy pamiętać o tym, że często dzieciaki patrzą przez pryzmat tego, że nie kocha mnie, bo tylko poświęca czas Kubie, który ma spektrum. Zastanówmy się nad tym, jak to wygląda w naszych domach. Pamiętajcie też, żeby nie brać dosłownie wszystkiego tego, co mówią nam lekarze i co mówią nam terapeuci. Często rodzic, z którym ja rozmawiam, mówi tak, ale lekarz powiedział, że on nigdy nie będzie mówił, że on nigdy tego nie zrobi. Drodzy Państwo, informacja taka jest dla Was, że dziecko w spektrum używa słowa nigdy albo prezentuje jakieś zachowanie, które my traktujemy jako nigdy, tyle że w znaczeniu dziecka ze spektrum to nigdy ma zupełnie inne znaczenie niż to typowo słownikowe. W przypadku dzieci ze spektrum słowo nigdy oznacza nie dzisiaj, nie teraz, ale to nie znaczy, że jutro, może za miesiąc, nie spróbuję tego, nie podejmę tego wyzwania. Być może otworzy mi się jakaś szufladka, która pozwoli mi wypowiedzieć słowo. Szanowni Państwo, więc nigdy nie oznacza nigdy. Nigdy oznacza nie teraz. I tego się trzymajcie. Staraj się ignorować, nie przejmować niegrzecznymi zachowaniami ludzi takimi postronnymi, którzy tak naprawdę nic dla ciebie nie znaczą, bo ani ci nie pomagają, ani cię nie wspierają, tylko dobijają i wbijają kolejną szpilkę. Szanowni Państwo, trzeba mieć w sobie bardzo dużo takiej asertywności, ale też takiego samozaparcia,
żeby nie odpowiedzieć chamsko, ale jednocześnie jakby dać do myślenia tej drugiej osobie. Warto w momencie, kiedy jedna, druga, piąta pani zwróci nam po raz kolejny uwagę na to, jak my jesteśmy fatalne matki i źle wychowujemy nasze dzieci, zwrócić uwagę takiej pani albo zapytać, czy nie zechciałaby przypadkiem pomóc, zaopiekować się naszym synem. Co ona wtedy powie i jak zareaguje. Powiem wam, że czasami można się zdziwić na zachowanie tych osób, a w niektórych przypadkach nawet fajnie uśmiać. Jeżeli, drodzy Państwo, wierzymy, pracujemy i przede wszystkim nie ograniczamy naszego dziecka, to naprawdę możemy wypracować bardzo, bardzo dużo. I powtarzam raz jeszcze, nie ma czegoś takiego jak słowo nigdy w słowniku dzieci w spektrum. Jakie takie porady na wypalenie? Przede wszystkim określajcie swoje emocje, nie bójcie się mówić, że coś wam przeszkadza, że czegoś się boicie, coś was wkurza, bo im lepiej wy identyfikujecie swoje emocje, tym lepiej jesteście w stanie nad nimi zapanować. Sprawdźcie także zasoby wśród swoich najbliższych członków rodziny, ale także kolegów, czyli przeanalizujcie sobie, kto do was dzwoni, kto się z wami rzeczywiście chce spotykać, kto służy wam poradą, pomocą, kto mówi, chodź wyjdziemy, albo wiesz co, idź sobie z Krzyśkiem, ze swoim mężem do kina, a ja Kubą się zajmę. Przeanalizujcie, ilu takich ludzi w waszej rodzinie jest. Jeżeli się okazuje, że wasza super koleżanka dzwoniła do was ostatnio 4 miesiące temu, wyrzućcie jej numer z telefonu. Dbajcie o zdrowy bilans pomiędzy pracą, codziennością, a życiem z dzieckiem. Czyli te priorytety, o których wam mówiłam. Nauczmy się, drodzy Państwo, odpuszczać, czyli wybierzmy sobie jeden dzień w tygodniu, gdzie zwyczajnie obowiązki nad dzieckiem, chociaż na te 4 godziny ktoś inny przejmie, tak? Żebyśmy my byli spokojni i mogli gdzieś sobie wyjść. Drodzy Państwo, są ludzie, którzy mogą przyjść jako opieka do takiego dziecka. Korzystajmy z tego, nie bójmy się korzystać z ludzi, którzy zwyczajnie wykonują taki zawód, dlatego że my nie musimy być idealnymi rodzicami, tak? A właściwie nie ma idealnych rodziców. Pamiętajmy o takim zdrowym egoizmie dla nas, bo to jest potrzebne dla naszego życia, oddychania i w ogóle funkcjonowania. Moi drodzy, około 15-30 minut dziennie powinniśmy znaleźć czas tylko i wyłącznie dla siebie, w takiej formie, jaka nam najlepiej odpowiada. Śmiejmy się ze wszystkiego, z czego możemy, bo śmiech to endorfiny, które również pomagają nam w takich trudach dnia codziennego. Dziękujmy za rzeczy, za choćby jedną taką rzecz w ciągu dnia, za którą możemy być wdzięczni. Stosujmy metody relaksacyjne, czyli dla każdego co innego. Jedni lubią jogę, inni lubią ćwiczenia oddechowe, jeszcze inni szukają swoich parametrów sensorycznych, czyli na przykład zapalają świeczkę zapachową albo lubią słuchać danej muzyki. Wykorzystujmy to do tego, aby się relaksować. I drodzy Państwo, nie zaprzestajcie swoich pasji. Być może będą musiały być ograniczone czasowo, ale nie rezygnujmy z tego, dlatego że nasza pasja, nasze hobby jest takim motorem i motywacją do dalszego działania. I 10. punkt, który tak naprawdę powinien być pierwszym punktem, nie musicie być idealnymi rodzicami. Macie być rodzicami mądrymi i wspierającymi, a nie idealnymi. Więc wyważamy siebie i dziecko, bo zarówno ja, jak i ono jest ważne. Jeżeli moje samopoczucie będzie spadało, nie będę miała siły, to nie będę też miała siły wspierać własnego dziecka. I o tym należy, moi drodzy, pamiętać. Dzieci w spektrum autyzmu odczuwają bardziej niż inne dzieci, chociaż oczywiście wiele osób w społeczeństwie jakby zupełnie inaczej to interpretuje. Dzieciaki w spektrum potrzebują miłości i akceptacji, a mitem jest to, że nieneurotypowe dzieci nie odczuwają emocji albo nie potrafią wyrażać uczuć. Wyrażają i odczuwają, tylko robią to nieco inaczej. I bardzo często my tego nie akceptujemy, a nie akceptujemy dlatego, że tego nie rozumiemy. Więc pamiętajcie o tym.
Dzieci w spektrum też mają swoje uczucia i też mają swoje emocje, tylko czasami inaczej je okazują. To tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za to, że byliście ze mną, że spędziliście ze mną tą godzinkę. Pozdrawiam wszystkich gorąco i oczywiście do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.